Cześć, witamy Was serdecznie. Dzisiejszym moim gościem jest ponownie Patrycja Załuk, trenerka pewności siebie oraz autorka kilku książek. Dzisiaj będziemy mówiły o tym, jak radzić sobie z krytyką, bo o taki temat wiele razy prosiliście, więc poprosiłam Patrycję, specjalistkę, żeby nam pomogła rozwikłać, kiedy to jest krytyka i nie słuchamy, a kiedy to jest taka konstruktywna informacja zwrotna na temat naszego zachowania, na temat naszej osoby. Bo ja sama mam z tym kłopoty czasami, żeby odróżnić. Patrycja, dlaczego taka informacja zwrotna, nazwijmy to na razie, nazywajmy tego krytyką, tak nas bardzo boli i się tym bardzo przejmujemy i zazwyczaj to tego nie lubimy? Myślę, że tak. Przede wszystkim dlatego, że bierzemy to do siebie i traktujemy to jako ocenę nas. I myślałam, dlaczego tak się dzieje. Dzisiaj rano, jak sobie jechałam tutaj do Ciebie, to właśnie myślałam sobie o tym, dlaczego tak się dzieje, że my tak bardzo przejmujemy się tym, jak odbierają nas inni. I myślę, że to ma bardzo korzenie właśnie w szkole, w tym, że po prostu byliśmy oceniani i że od tej oceny zależało to, czy my się czujemy dobrze, czy my się czujemy źle. Że ta ocena była w pewnym sensie wyrokiem, który mówił o tym, czy my jesteśmy wartościowym uczniem, czy też jesteśmy uczniem niewartościowym. I że potem niesiemy to przez całe życie właśnie i nam się wydaje, że kiedy ktoś daje nam informację zwrotną, tak naprawdę informację zwrotną na temat tego, co mu się podoba, a co mu się nie podoba, a nie wyrok czy opinię o nas, czy takie coś, co jest prawdą w ogóle, jakąś taką obiektywną o nas, to my to traktujemy, że to jest właśnie wyrok, że to jest coś takiego. No tak, tylko że Patrycja, ja cały czas mam ten taki dysonans, bo ja nie wiem, kiedy ktoś mówi na temat mojej pracy coś dobrego, okej, no to jest szybko to biorę do siebie. Oczywiście uważam, że to jest prawda, nie? Ale jak ktoś mówi coś krytycznego, to teraz tak, zastanawiam się, czy wziąć to na poważnie, czy nie wziąć tego na poważnie. Jak odróżniać to? Czy powinnam tego słuchać i poprawiać to, co robię, poprawiać się jako człowiek, rozwijać się, bo to też czasami dotyczy naszych relacji, wiesz, domu, dzieci. Czy powiedzieć nie, ty to mi nie dawaj tego feedbacku, ty długo jeszcze nie, a ty w ogóle to się do mnie nie odzywaj, bo nie ufam Ci, coś robisz tak, że to powinien być dla mnie sygnał, że Ty nie jesteś osobą wiarygodną. Co to takiego jest? To ja czuję, że Ty to czujesz. Wiesz co, nie zawsze. Nie. Że to tak, mam wrażenie, że tak jak mówisz teraz o tym, że my wyczuwamy intencje, że wyczuwamy, czy to, co mówi do nas druga osoba, czy to jest naprawdę coś takiego, co ona mówi, bo naprawdę chce dla nas życzliwie, bo chce dla nas dobrze. I mówi na przykład, hej, słuchaj Iza, jak tam występujesz na tej scenie, to na przykład robisz taką jedną rzecz, nie? I może warto by było, żebyś była świadoma tego, że robisz tą rzecz. I to jest informacja zwrotna i możemy coś z tą informacją zrobić. I gdzieś czujemy też, że czy to jest właśnie takie, że ktoś chce nam dowalić, czy też to jest takie, że czujemy, że po prostu to jest właśnie z życzliwości, z tego właśnie wsparcia nas. Ale co, mamy się opierać na swoich przeczuciach? To często jest mylne. Wiesz, o co chodzi, bo ktoś coś kiedyś powiedział, ja go nie lubię, albo go źle postrzegam i nie wiem do końca, czy może dał mi taką informację, którą powinnam wziąć do siebie, może mnie rozwinie, może mi pokaże kierunek rozwoju mojego biznesu, co powinnam robić, co nie powinnam robić. No wiesz, czy są takie złote reguły w tym coachingu, w którym Ty się specjalizujesz, żeby słuchaj kobieto, tych słuchaj, bo oni mówią to, słuchaj co ona powiedziała, nie? Czy on powiedział? No to ja bym powiedziała, że słuchaj przede wszystkim siebie. To jest to, czego uczę i to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz. Dlatego, że jedna rzecz, którą warto jest wziąć pod uwagę, to jest taka, że za każdym razem, kiedy dostajemy informację zwrotną, czy to właśnie komplement, czy krytykę, czy opinię, to jest po prostu pogląd tej drugiej osoby na nas. To mówi bardzo dużo o tym, co ta osoba lubi, czego ona chce, jakie ma potrzeby i niekoniecznie to coś mówi o nas. Co to oznacza? To oznacza, że zamiast brać to bezrefleksyjnie i po prostu przyjmować do siebie, potrzebujemy się zatrzymać i zapytać siebie, czy to jest dla mnie prawdziwe? Czy to jest dla mnie prawdziwe? Czy ja czuję, że rzeczywiście tak jest? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie, czy to jest dla mnie użyteczne? Nie? Czy ja mogę z tego skorzystać, właśnie z tej informacji zwrotnej, z tego, jak mnie widzi Izabela Makosz, nie? I na przykład, która mi mówi w feedbacku, że hej, słuchaj, ty jesteś w ogóle zamknięta na delegowanie. Oj tam. Ale super i to było genialne, bo ty mi to powiedziałaś, ja to mogłam zobaczyć i ja siebie zapytałam, czy to jest prawdziwe. No kurczę, tak, to jest prawdziwe. Czyli co, zatrzymać się, zastanowić się, czy to są fakty, czy to trochę w tym prawdy jest, czy to są fakty, czy to mówi czy to o są mnie. opinie. Tak, dokładnie. Czy ta osoba nawet
czasami ma formę kulejącą, bo nie umiemy tego dobrze robić. Czy może być w tym trochę odrobinę prawdy? Tak, albo bardzo dużo prawdy, tak jak w tej informacji zwrotnej, którą ja dostałam od Ciebie. Tak. Nie? I teraz jak ja czuję, że to jest prawdziwe, to mówię, okej, czuję Twoją życzliwość, czuję Twoje ciepło, więc mogę się też na to otworzyć, nie? Bo jakbyś mi powiedziała, hej, słuchaj, po prostu, ale Ty jesteś beznadziejna, bo w ogóle wiesz... I jeszcze feedback, jeszcze nie potrafisz delegować. Jeszcze nie potrafisz delegować. Ale ja czuję, nie? Gdzieś czuję też, że Ty mnie doceniasz jako osobę, więc też się mogę bardziej otworzyć na ten feedback. I to jest w ogóle moim zdaniem też złota rada w ogóle dla wszystkich menadżerów. Nie? Właśnie chciałam o tym powiedzieć. Wiesz co, Ty czytasz w moich myślach. Jeżeli teraz słuchają nas menadżerowie, ludzie zarządzający ludźmi, matki, mężowie, ludzie, którzy dają feedback komuś, informację zwrotną, komunikują się, dobrze życzą. Więc proszę Was, zapamiętajcie sobie, forma, w jakiej robicie to, dajecie tą informację zwrotną, mówicie swojemu dziecku w dobrej wierze, że coś źle robi, bo czasami trzeba. To forma jest podstawową, kluczową rzeczą, żeby w ogóle ten komunikat przeszedł, czyli coś dobrego, pokazać swoje serce, swoją wiarygodność też, że komuś dobrze życzymy, a potem dopiero powiedzieć tą czasami trudną prawdę. Ja mam tą umiejętność, mogę nazwać to umiejętnością, że bardzo szczerze się komunikuję z ludźmi. Tak. Niektórych też szokuję. Wyobrażam sobie. Zwłaszcza myślę, że to może być trudne wyzwanie dla osób, które nie mają zbudowanej pewności siebie. Nie? Bo gdzieś mogą takie czuć, Za dużo. że to jest szybko. tak, że to jest bardzo bezpośrednie, Tak. natomiast ja sobie to ogromnie cenię, bo to jest właśnie coś takiego, że wiesz, że ja wiem, że jak ja do Ciebie przyjdę i pokażę Ci ten program, który Ci za chwilę pokażę, rozwojowy, który teraz Wiem, że nad przygotowałam. formą muszę pracować. Ale właśnie pytanie, czy musisz? Bo jeżeli ja wiem, że Ty taka jesteś, jeżeli wiem, że Ty po prostu w bezpośredni sposób tak po prostu podchodzisz i w tym jest, wiesz, całe serce i całe Twoje zaangażowanie, to ja to biorę. Wiesz, że to mnie w ogóle nie zraża, że to jest coś takiego, że ja to przyjmuję, bo ja wiem, że w tym jest mega pozytywna intencja, która jest bardzo Twoją, moim zdaniem, cechą osobowości, czyli to, że Ty dążysz naprawdę do tego, żeby się niesamowicie rozwijać i żeby, wiesz, robić rzeczy lepiej. I stąd jest to challenge'owanie, czyli takie stawianie wyzwań, stąd jest to, że mówisz bezpośrednio, hej, słuchaj, a czy pomyślałaś jeszcze o tym, a czy pomyślałaś o tym, a czy poprawiłaś to? I to jest coś takiego, że masz niesamowitą zdolność właśnie takiego krytycznego myślenia. I ja myślę, że to jest szalenie ważne, żeby właśnie, szczególnie prowadząc biznes, czy zarządzając ludźmi, żeby być otwartym właśnie na tą informację zwrotną. Na to, że nie zawsze musi być miło. Że nie zawsze trzeba zacząć. Tak, nie zawsze nasza praca musi być chwalona, dlatego że to jest, znaczy myślę, że są dwa etapy, że to jest bardzo ważna rzecz, którą warto jest rozróżnić. Mianowicie taka, że jak ja patrzę na młode osoby, które wchodzą w ogóle dopiero na rynek pracy i one się uczą i budują pewność siebie, budują poczucie własnej wartości jako pracownika, to im przede wszystkim potrzebne jest docenienie. Tak, wsparcie, nie? Tak. Żeby zbudować, żeby te podwaliny były, żeby potem było z czego czerpać, nie? Tak jak z dziećmi, nie? Dokładnie tak, żeby oni właśnie czuli, że to po prostu, tak, że dokładnie. I potem, kiedy już jest dojrzały pracownik, taki, który ma zbudowane poczucie własnej wartości, czy osoba, która już od kilku lat prowadzi swoją firmę i naprawdę jest świadoma swojej wartości, to wtedy też możemy być bardziej bezpośredni I wymagający. Tak, no bo jesteś już na takim etapie, że masz ileś lat doświadczenia i nie rozwijasz się albo robisz coś źle, to trzeba przycisnąć. Bo to jest z mojej perspektywy dla dobra tej osoby, ale oczywiście, wiesz, no, różne są charaktery, różne są emocje ludzi, jedni potrafią to przyjąć, inni nie potrafią, ale tak naprawdę też się zgadzam z tym, że ważna jest forma, w jakiej to się robi. Jeżeli ktoś daje Ci informację zwrotną i mówi, słuchaj, no durna jesteś, to pras, bo jak Ty mogłaś coś takiego zrobić? Drugi raz, czy Ty nie widzisz, że Ty cały czas ubierasz się beznadziejnie, tak? Albo grubo w tym wyglądasz? Są takie pewnie punkty w naszej osobowości, czy w naszej, nie wiem, osobowości, które mogą być bardziej wrażliwe, tak? Jeżeli mówimy na jakiś temat. Natomiast nasi oglądający chcieli proste wskazówki, jak sobie radzić z krytyką. Jeżeli ktoś już będzie miał do czynienia z taką krytyką, spotka się i zdiagnozuje to, że to jest krytyka, to co wtedy? Jak sobie radzić ze swoją głową, żeby nie brać tego do siebie, bo to nas jednak stopuje i zabiera nam energię, nie? Tak. Pierwsza rzecz, warto jest po prostu sobie uświadomić, że to jest opinia drugiej osoby. To nie jest prawda o nas. To nie jest wyrok o nas. To nie oznacza, że wszyscy tak myślą. To nie oznacza, że już nas nikt nie będzie lubił. Bo umysł bardzo często ma właśnie taką skłonność do generalizacji, czyli kiedy słyszymy, szczególnie od ważnej osoby, kiedy słyszymy jakieś takie przykre słowa albo w pracy od szefa, to mamy wtedy takie poczucie, że po prostu, że w ogóle
To jest taka właśnie generalizacja umysłu, czyli takie poczucie, że po prostu Wszystko źle robimy. Jesteśmy w beznadziejni. ogóle wszystko jest nie tak. Dobra, a co wtedy? Takie ratunku nam powiedz. To wtedy co zrobić, żeby Stop. szybko się dobrze... Stop. Pierwsza rzecz to jest w Stop. ogóle stop. Dlatego, że tak, jak słyszymy krytykę, pierwsza rzecz, którą potrzebujemy zrobić, to jest się zatrzymać i siebie utulić. Chodzi mi o to, żeby utulić siebie w środku, dlatego, że zobacz, że to, co sprawia, że krytyka nas bardzo rani, to jest to, że ta krytyka uruchamia nasz negatywny dialog wewnętrzny na nasz temat. Czyli to oznacza, że jak Ty mi mówisz na przykład, hej Patrycja, jak Ty dzisiaj na przykład sterczą Ci włosy. O, wiedziałam, że to powiesz. Jezu, wiedziałam, że to powiesz. Wiedziałam. To teraz tak, pierwsza rzecz, jak ja mam kompleks na punkcie tych sterczących włosów, no to w ogóle 2 razy bardziej boli niż jakbym nie miała, nie? Ale nie mam, więc nie bolało. Druga rzecz, myślę sobie, po co Ty to mówisz? No kurczę, chcesz, żebyśmy super tutaj wyglądały. Nie? No powiedziałam Ci, jak chcesz sterczące włosy, proszę bardzo. Dokładnie tak, nie? Czyli patrzymy, że to jest właśnie to, o czym już mówiłam, nie? Czyli patrzymy, czy to jest dla mnie użyteczne, Tak, jakby jaka tak, jest intencja tak, za tym, tak. nie? Jak To jest widzę, że bardzo dobre, intencja, bardzo dobre, tak. tak, że intencja jest dobra, nie? Że tu chodzi o to, że Tobie zależy i troszczysz się o to, żebyśmy dobrze obie tutaj wyglądały i żeby to wszystko się dobrze działo. Więc to jest ta druga rzecz. I teraz to, co jest też bardzo ważne właśnie, to kiedy usłyszymy tę krytykę, bardzo często jest tak, że wtedy zaczynamy dowalać samym sobie. Czyli nie dość, że usłyszeliśmy tę krytykę z zewnątrz, to jeszcze to po prostu zaczyna się tam... Jaki jestem beznadziejna, rzeczywiście on miał rację, a ja tak myślałam o sobie. Ach, nie docierało do mnie to, tak? I zaczyna się wbijanie w podłogę, wiesz, dokładnie. I to jest pierwszy mechanizm, czyli to, że dowalamy sobie, a drugi mechanizm to jest taki, że ekstrapolujemy to na przyszłość. Czyli, że to oznacza, że ja sobie Już będę nic nie kiepsko zrobię. radzić Tak. w przyszłości, w każdej takiej sytuacji, że już nigdy nie poprowadzę dobrze prezentacji, że już po prostu nie... etc., etc. Nie zrobię biznesu, nie będę zarabiał, moja żona nie będzie mnie kochała, dzieci nie będą mnie szanowały i... Tak. Jest. Także, straszne. no i właśnie w taki sposób działa umysł, który jest nietrenowany. I absolutnie moją misją jest to, żeby naprawdę wspierać ludzi właśnie w rozszerzaniu świadomości, bo zobacz, jakie to jest proste, jeżeli my jesteśmy tego świadomi, że Tak. to jest taki Możesz tym mechanizm. zarządzić. Tak, możesz tym zarządzić. I jak wiesz, że uruchamia Ci się mechanizm przetrwania, bo najważniejszą potrzebą, którą my jako ludzie mamy, to jest to, żeby przynależeć, żeby być akceptowanymi. Krytyka to jest jawny oznaka, że ja Ciebie odrzucam, że nie przynależysz. Jesteś że samotny. Dokładnie tak. Dlatego właśnie dla umysłu to jest potworna trauma, jak słyszy krytykę, bo natychmiast jest to właśnie taki mechanizm, ojej, ja muszę coś zrobić, bo nie będę przynależeć, nie? A więc jest zagrożone moje przetrwanie. Jak jesteśmy tego świadomi, to możemy się wtedy zatrzymać i właśnie tak jak mówisz, tym zarządzić. No dobrze, to teraz takie 3 kroki do zarządzania naszą świadomością, aby nie dać się zapędzić krytykantom. Tak. Dobrze, proszę bardzo, Patrycja. Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz to jest taka, mówimy do siebie, kiedy słyszymy krytykę, mówimy do siebie jakby w 2 przypadkach, bo ja myślę, że warto jest o tym powiedzieć, że jeden przypadek to będzie taki, kiedy mamy naprawdę zbudowane poczucie własnej wartości i to nas bardzo nie boli, i drugi przypadek to jest taki, kiedy jesteśmy bardzo wrażliwi na swoim punkcie, kiedy jeszcze jesteśmy w trakcie budowania właśnie pewności siebie i to nas bardzo boli. Pierwszy przypadek, kiedy to jest silna osoba, która jest świadoma swojej wartości. Dobrze, przeróbmy mnie. No. Słyszysz taką informację zwrotną, nie? To robisz prostą rzecz. Okej, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Nie? Sprawdzam ze sobą. Powiedzmy, że jest prawda. No dobra, co ja sobie z tego mogę wziąć? Nie? To, co mi się przyda, czyli okej, dostałam informację zwrotną, że w czymś jestem słaba, no to co ja mogę z tym zrobić? To ja to poprawię. Tak? Czyli powinnam podziękować temu krytykantowi, że on mi to powiedział. A forma, no trudno, poradzę sobie z tym. Nawet się zastanawiałabym, czy wtedy mówić o nim krytykant, nie? Czy nie powiedzieć, że to jest... feedbacku. Nie, ale też myślę, że to jest, wiesz, bo to jest też dar, że zobaczcie, znaczy, zobacz, że ja mam takie właśnie wrażenie, że często jest tak, że my tego nie dostrzegamy, że w ogóle powiedzenie drugiej osobie tego, co nam się w tej osobie nie podoba, to wymaga, kurczę, odwagi. No tak. Nie? Że prawda. wiesz, to, że Ty mi dajesz ten feedback. Albo arogancji, wiesz, to zależy w jakiej formie to jest. A to zależy od intencji. No tak, dokładnie, tak. Nie? Ale ja zakładam cały czas, że idziemy z taką pozytywną intencją, że ktoś naprawdę chce pomóc nam się rozwijać, nie? Albo, nie wiem, troszczy się o nas. Troszczy się o nas, rodzice, no przecież to jest typowy Na przykład. przykład. Nie potrafią tego zrobić ładnie, ale dostajemy znowu nie tak, znowu nie tak, znowu nie tak. Tak. I teraz jeszcze następna rzecz, właśnie jak idziesz w takie rodzinne, to też jest bardzo ciekawy, myślę, przykład, że można siebie zapytać wtedy, tak idąc cały czas przykładem tej silnej osoby, że można siebie zapytać, no dobrze, to jaka potrzeba tej drugiej osoby stoi za tą informacją zwrotną?
nie? Bo na przykład potrzeba mamy, która mówi do ciebie, hej, nie wyjeżdżaj, po prostu czemu ty wyjeżdżasz i w ogóle ciągle wyjeżdżasz i ja się o ciebie martwię. Nie dbasz o siebie, to może być różnie. Tak, no. I to, że tam chodzi o miłość, że tam chodzi o prawdziwą troskę, nie? I wtedy możemy się spotkać i możemy powiedzieć do tej mamy, nie, a Jezu, ty zawsze mnie za to krytykujesz, tak, nie? Bo to dokładnie. jest ten i już jest po prostu kłótnia gotowa, dokładnie. Tylko naprawdę usłyszeć, mamuś, słyszę, że się o mnie troszczysz, nie? Słyszę, że tobie o to chodzi i naprawdę zaufaj, że ja jestem już dorosła i potrafię o siebie dobrze zadbać, nie? Że możemy jakby odpowiedzieć właśnie. A czy możemy teraz zaparkować taki temat, bo ty mówisz mama, córka, a jeżeli ta krytyka odnosi się do małżeństwa, mężczyzna, kobieta, bo ja mam takie wrażenie, że kobiety sobie z tym nie radzą, że chcą coś w życiu zrobić, zmienić, ciągle czują, że tam ktoś je, wiesz, nie wspiera, ale wręcz odwrotnie. I z tą krytyką w domu, mi się wydaje, na co dzień, 24 na dobę, jest ciężko przeżyć, nie? To wtedy co taka kobieta powinna zrobić? No przede wszystkim pracować nad zbudowaniem poczucia własnej wartości. Dlatego, że jeżeli ona się zgadza na bycie w relacji, w której jest ciągle krytykowana, to znaczy, że jej brakuje poczucia własnej wartości. Bo żaden człowiek, który naprawdę czułby, że chce być dla siebie dobry i który byłby w kontakcie ze sobą, czyli właśnie byłby pewny siebie, nie pozwoliłby sobie na to, żeby codziennie dostawać po głowie. Bo to jest po prostu strasznie trudne. To ogromnie po prostu to tak nas rani wewnętrznie, szczególnie właśnie w takich intymnych związkach. I ja nie mówię o takich informacjach zwrotnych, że hej, słuchaj, ty ciągle bałaganisz, nie? Tylko mówię o czymś takim, Boże, jak ty się ubrałaś. Jak ty wyglądasz? Jaki głupi pomysł masz znowu, tak? Nie mogę na ciebie patrzeć. Co ty zrobiłaś z włosami? I ciągle. Można różnie takie rzeźbić. Nawet wiesz, jak mówisz teraz o tym, to ja po prostu czuję, że to jest taka energia, że jesteś ciągle, wiesz, na takim stand-by'u i po prostu ciągle jesteś napięta. Tak, nie? I że więc jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, to najważniejszą rzeczą jest to, żeby siebie chronić. Żeby po prostu jasno postawić granicę, hej, kiedy ty mówisz do mnie w taki sposób, ja czuję po prostu, że totalnie siada moje poczucie własnej wartości, czuję, że się cała zamykam, czuję, że nie chcę być z tobą blisko, jestem z tobą w bliskiej, intymnej relacji, czy jestem z tobą w związku, nie wiem, jesteś moim mężem, ja chciałabym, żebyś mnie wspierał, nie? Ale powiedzieć to, co czujemy, bo często uciekamy, często takie nasze problemy biorą się też z tego, że my nie rozmawiamy, nie potrafimy rozmawiać, czyli znowu ta komunikacja, nie? Czyli dostajemy feedback lub krytykę. Feedback bierzemy, analizujemy, dostajemy krytykę, to trochę się przed nią możemy też chronić, tak? Mówimy, czyli co powinniśmy się do niej odnieść? Powiedzieć jasno o swoich odczuciach. I moim zdaniem można o tym mówić zarówno w rodzinie, jak i w firmie. Ja myślę, że w biznesie naprawdę bardzo tego brakuje. No, kultury. Że jest to, że my tak troszeczkę zaobalowani, że my nie mówimy, że my tacy chcemy być profesjonalni i że w ogóle uczucia to jest nieprofesjonalna rzecz. A tak naprawdę, jeżeli ty powiesz komuś, komu naprawdę na tobie zależy, nie wiem, jako na pracowniku albo jako na partnerce życiowej, jeżeli powiesz, słuchaj, mnie to naprawdę boli, jak ty mi mówisz w ten sposób, to przecież ta osoba nie będzie chciała tego mówić. Ona się zdziwi, że w ogóle takie emocje wywołuje, bo moim zdaniem ci ludzie czasami nawet nie wiedzą, że nie wiem, w relacjach biznesowych, dobrze, że o tym powiedziałaś, ludzie szybko dają jakąś informację zwrotną albo szybko wymagają, to się wszystko szybko dzieje i w zasadzie czasami nawet jak jesteśmy kobietami, czy damsko-męska organizacja, to kobiety inaczej odbierają, faceci czasami nie wiedzą, że nas ranią, nie? Tak samo jest, w kooperacji kobieta-facet, nie w sensie jak ty jemu dajesz informację zwrotną. Trochę jesteśmy inaczej skonstruowani, ale chodzi o to, żebyśmy potrafili zrozumieć, jak się zachować w takiej sytuacji. Czyli ty mówisz, to co ja słyszę, że ty mówisz, że odnieść się do tego. Jeżeli nam coś przeszkadza, to powiedzieć, co czujemy i potem głowa, analiza, czy nam to do czegoś jest przydatne, czy to nie są ograniczenia tej osoby, czy to intencja była, jaka intencja może być? No na przykład intencja taka, żeby, nie wiem, żeby ktoś się rozwijał, albo intencja może być, czy jakaś głęboka potrzeba może być na przykład szacunku tej drugiej osoby. A taka zła intencja, czyli co? Chcecie dotknąć, chcecie zranić, chcę powiedzieć, że no właśnie, bo to chodzi, żebyśmy mogli to czytać. Że to jest bardzo ważne, co mówisz, że czasami jest tak, że ludzie, z którymi jesteśmy, im jest bardzo źle samym ze sobą. Naszemu mężowi, partnerowi biznesowemu, szefowi. Coś mu nie poszło w domu, przyszedł do pracy i się wyżywa. Tak. I czasami naprawdę to jest tak, że ta druga osoba po pierwsze jest tego nieświadoma, a czasami jest tego świadoma, ale to jest jakby taki sposób, żeby zyskać ulgę. Nie? Bo jak ja się skupiam, jak ja się skupię na tobie, jak tobie przywalę, za przeproszeniem, trochę tej energii pójdzie. To trochę tej energii pójdzie i trochę się nie będę zajmować sobą i tym swoim krytykiem. Nie? Jedna ważna rzecz jest taka, którą warto jest, żebyśmy wiedzieli, to
jest taka, że osoba, która jest bardzo krytyczna wobec innych albo bardzo wymagająca, jest bardzo krytyczna i wymagająca wobec siebie. Dokładnie. Co oznacza, że pierwsza rzecz, którą możemy uruchomić, to jest empatia. Nie? I to jest kurczę, no ja widzę, że Tobie musi być strasznie trudno ze sobą, jeżeli dajesz mi jakby ciągle i ciągle takie informacje zwrotne, nie? I to naprawdę nie mówię tego z ironią, mówię nawet z takim, właśnie z takim współczuciem i takim hej, może nie wiem, może chcesz pogadać, może Ci jest z czymś trudno, nie? Czemu jest tak, że Ty przeżywasz ciągle tą złość na mnie, nie? Co takiego się dzieje też w naszej relacji, że Ty na przykład ciągle i ciągle mówisz mi o takim... Ale to jest fajne, co powiedziałaś. Wystarczyłoby powiedzieć takiej osobie, widzę, że jesteś bardzo zły, czy bardzo zła. I w takiej atmosferze dajesz mi informację zwrotną. Ja się z tym źle czuję, tak? Więc wiesz, wydaje mi się, że też trzeba umieć to, co powiedzieliśmy, komunikować się, że jeżeli ktoś... Bo ja często mam tak, że daję ludziom informację zwrotną, mam dobre zamiary, bo nie mam zamiaru nikogo dotknąć, natomiast rzeczywiście, jeżeli jestem w złym stanie, to tego nie robię, tak? To nie jest moja metoda na to, żeby wyładować siebie. Ja raczej pozytywnie myślę, co można było poradzić, jak pomóc, ale rzeczywiście nie wszyscy czasami są gotowi nawet na ten pozytywną informację zwrotną w moim odczuciu, że tu jest przestrzeń do poprawy, na przykład mówię w aspektach biznesowych, tu jest przestrzeń do poprawy, człowiek się czuje, no tak, nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tamtego, wiesz o co chodzi? Tak, tak. No właśnie, to wchodzimy teraz w tę drugą grupę, czyli te osoby właśnie, którym brakuje poczucia własnej wartości, czy brakuje tej pewności siebie, myślę, nie? To zaraz też o tym powiem, ale jeszcze chciałam powiedzieć o jednej właśnie ważnej rzeczy. Tak jak mówimy właśnie o tym, że czasami jest tak, że na przykład nasz partner nas ciągle krytykuje i to tak naprawdę ciągle, codziennie. I my mu na przykład kilka razy mówimy, hej, słuchaj, mnie to rani, mnie to boli, mi jest z tym trudno. To myślę, że też warto jest sobie uświadomić właśnie, że czasami naprawdę ta druga osoba, jakby jest jej tak trudno też ze sobą, że ona nie ma tej autorefleksji, jakby trudno jest jej to przyjąć i zastosować to, że naprawdę my nie chcemy jakby być ranione. I myślę, że wtedy też bardzo warto jest postawić jasno granicę, nie? Że ja nie chcę, żebyś tak do mnie mówił, jak będziesz do mnie tak mówił. Lub mówiła, bo to też może być tak. Dokładnie. To ja na przykład nie będę się z Tobą spotykać. Nie? Że ja myślę, że jak często jest tak, że my na przykład spotykamy się z ludźmi, wcale nie takimi, z którymi jesteśmy w jakimś bliskim związku, ale w znajomościach, którzy nas totalnie dołują i my w to idziemy. Jezu, ja zawsze miałam odwrotnie. Jak widzę, zawsze miałam taką teorię na temat takich znajomości, że jak jeszcze pracowałam w korporacji, mówiłam tak, w firmie nie mam wpływu na to, kogo mam w otoczeniu, bo sobie ich nie wybieram, ale w życiu prywatnym, jak tylko widziałam jeden sygnał, że ktoś mi źle życzy, nawet nie bardzo mnie krytykuje, bo tak nie miałam, ale źle mi życzy, jest zazdrosny, czy wiesz, jakieś takie złe emocje, to ja od razu relacje, tylko dobrych ludzi wokół siebie, bo ja tego potrzebuję i to czuję, nie? No. Nie pozwoliłabym sobie na to, żeby ktoś mnie ranił, bo nie wyobrażam sobie żyć w takiej atmosferze w ogóle. No to gdzie przestrzeń do bycia szczęśliwym? To myślę, że to jest ogromna mądrość. Czyli teraz wracając właśnie do tych osób, które mają wyzwanie i jeszcze są na etapie budowania poczucia własnej wartości i pewności siebie, to one w momencie, kiedy słyszą krytykę, najważniejsza rzecz, którą potrzebują zrobić, to jest to, żeby powiedzieć do siebie kilka ciepłych, takich naprawdę wspierających słów w myślach. Bo to zacznie zatrzymywać właśnie ten mechanizm tego przerażenia umysłu, że po prostu to oznacza... totalnie do niczego. Dokładnie tak. Czyli to jest pierwsza rzecz, czyli chodzi o to, żeby zaleć siebie naprawdę takim ciepłym wsparciem, miłością. To co może być? Na przykład, co ja w życiu osiągnęłam? Zrobiłam dużo rzeczy fajnych, jestem kreatywna, jestem mądra. Dlaczego? Bo zrobiłam to. Mam kochającą rodzinę, kochające dzieci. No mój szef, no trudno, skrytykował mnie, to jego problem, nie mój problem, ale przecież mam fantastyczne życie, tak? Wiesz, zauważać te rzeczy i to wszystko tak naprawdę, co budowaliśmy przez cały czas. Tak? Odwołać się dokładnie. To, co mówisz, to jest takie dokładnie odwołanie się do faktów, że hej, to jest w ogóle nieprawda, że ta opinia oznacza, że ja już jestem przekreślona na całej linii. Druga rzecz, którą można sobie powiedzieć, to można sobie po prostu powiedzieć w myślach. Bardzo prostą rzecz, która super działa. Jestem bezpieczna. To, że ta osoba tak o mnie myśli, w ogóle tego nie zmienia. Bezpieczny. Nie. Albo jestem bezpieczny. Tak, dokładnie. Więc to jest pierwsza rzecz, którą warto jest, żeby taka osoba zrobiła. I potem, bo zwykle w przypadku osoby, która jest niepewna siebie, to często jest tak, że tę krytykę trawi jeszcze przez 3 dni, 4 dni czasami. Warto jest właśnie też zwracać świadomie uwagę, żeby tego nie pogłębiać, czyli nie iść właśnie w to zapętlanie się umysłu, który będzie wyszukiwał teraz już te wszystkie straszne rzeczy, które się wydarzą, żeby to łapać i zatrzymywać, mówić hej, czy tu i teraz to się dzieje? No nie dzieje się. To już było. Za parę miesięcy będziemy się z tego śmiać, tak? Teraz co ja z tym zrobię? Dokładnie. Zawsze I właśnie, tak jest. i to jest trzeci etap, czyli kiedy już te emocje opadną,
to wtedy możemy sobie zadać pytanie, no dobrze, co ja sobie biorę z tego feedbacku od szefa? Jak ja mogę z tego skorzystać? Jak ja mogę się rozwinąć? Czy ja chcę się tak rozwinąć? Czy to mi pasuje? Nie? I co ja mogę zrobić? I możemy też wtedy właśnie porozmawiać z tą osobą, na przykład powiedzieć, hej, słuchaj, dziękuję Ci. To było dla mnie trudne doświadczenie, ale dzięki temu bardzo dużo się nauczyłam. A to trzeba mieć już, ale to jest fajne, co powiedziałaś, bo ja bym sobie życzyła takich relacji ze swoimi pracownikami, partnerami biznesowymi. W rodzinie mam dobrze, więc nie narzekam, natomiast rzeczywiście dwie osoby muszą być dojrzałe, gotowe na takie. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy tutaj, Patrycja. Ja bym sobie jeszcze... To mi pomagało w trudnych sytuacjach. Krytyka czy sytuacja, która mnie przerastała. Sięgałam wstecz i nie mówiłam sobie, co zrobiłam, tylko sięgałam wstecz i przypominałam sobie słabe sytuacje ze swojego życia. Mówiłam tak, to było, a teraz mnie to śmieszy. To jest nieważne. Tak. To jest nieważne, bo jestem tu i teraz i to jest teraz śmieszne z perspektywy czasu. Więc Makosz, nie martw się tym. Wiesz, ile przeszłaś. Tak. To w ogóle się nic nie stało. To był olbrzym, wielkie Twoje wyobrażenie, natomiast to nie było takie straszne, więc rzeczywiście my mamy tendencję do demonizowania, natomiast nie warto. Jak szłam na negocjacje, jak jeszcze pracowałam w korporacji i byłam zestresowana, jeden kupiec, w ogóle nie wiedziałam, czy to sprzedam, a targety były wyśrubowane, wchodziłam do tej windy, pamiętam jak dziś i mówiłam sobie tak, ale przecież to już było. Ja do tej windy wchodziłam już ileś razy, ja się zawsze sobie radziłam. No to jest piękne, w ogóle piękny przykład odwołania się do swojej siły. Kochani, krytyka była, jest i będzie. Tak? I krytyka buduje i krytyka też rujnuje, ale bądźmy tą grupą, których buduje. Jeżeli zrobicie dobrze ćwiczenie, które tutaj Patrycja za chwilę nam opowie jeszcze szczegółowo, ja je opiszę i załączę do odcinka, to zrozumiecie siebie, zrozumiecie, jak to działa i może jeszcze zbudujecie tę osobę, która Was krytykuje, pokażecie jej, jak się komunikować. To takie proste, nie? Genialne powiedziane. Proste, genialne. My kończymy odcinek. Patrycjo, bardzo Ci dziękuję ponownie i zapraszamy Was oczywiście do oglądania i subskrybowania mojego kanału.